Witam wszystkich serdecznie. Aby podsumować dwa ostatnie odcinki i uzupełnić je do 100%, musimy się dzisiaj skupić na tym, na jaką bilę patrzymy się w trakcie składania i w trakcie uderzania. W trakcie składania musimy i powinniśmy patrzeć się tylko i wyłącznie na bilę zagrywaną. W dalszej części postaram się Wam to omówić i przekonać Was do tego. Natomiast teraz wróćmy i omówmy sobie z mojego punktu widzenia, jak to powinno wyglądać najbardziej poprawnie. Czyli w momencie, kiedy szukam linii strzału, skupiam się na bili białej, bili zagrywanej, w tym przypadku bili niebieskiej i kieszeni, odnajduję tą linię strzału, prawda? Jeżeli już stoję na linii strzału, a moja linia strzału to jest biała, uderza w niebieską, czyli nie staję na drodze niebieskiej do kieszeni, tylko na drodze białej do bili niebieskiej, odnajduję tą bilę i w momencie, kiedy już jestem na linii strzału, została ona przeze mnie odnaleziona, składam się i patrzę się cały czas tylko i wyłącznie na bilę zagrywaną. Tylko na bilę zagrywaną. Do samego końca na bilę zagrywaną. Dopiero jeżeli jestem złożony, mogę przeskoczyć wzrokiem na bilę, którą zagrywam, czyli na białą, żeby się upewnić i później wracam na bilę niebieską, czyli zagrywaną i do samego końca patrzę tylko i wyłącznie na bilę zagrywaną. Omówmy sobie, dlaczego tak, a nie inaczej. Choć ja osobiście uważam, że jesteśmy w stanie grać w ogóle nie patrząc na bilę białą i będziemy o wiele bardziej skuteczni, co też sobie spróbujemy na pewnym ćwiczeniu. Punkt kontaktu między bilą zagrywaną a bilą czerwoną jest, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo malutki. I zobaczcie, jeżeli ja chcę zagrać taką bilę przez całą długość stołu i jeżeli chcemy zagrać taką bilę, podmieniam ją dla Was, widzicie ten mikroskopijny punkt, który biała musi dokładnie zagrać, żeby tą bilę wbić tutaj. On z tamtego miejsca dla oka, jako organu ludzkiego, nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Albo tak naprawdę wydaje nam się, że to widzimy, ponieważ tu jest ułatwione znacznikiem. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy tego punkciku, który jest naszym odniesieniem, tak naprawdę wydaje nam się, że widzimy ten punkt. A teraz, jeżeli my byśmy byli złożeni na dole i jesteśmy złożeni z kijem i próbujemy wprowadzić jakiekolwiek poprawki, to jeżeli my robimy poprawkę przy bili białej milimetr lub 1/10 milimetra, to przy tej odległości tutaj na białej przesuwamy centymetr albo pół centymetra. Więc w wypadku tym, jeżeli my przesuniemy, to jeżeli my wprowadzimy poprawkę, to trafiamy czerwoną tu, albo w środek. Więc tak naprawdę my się oszukujemy, że jesteśmy w stanie idealnie zobaczyć ten kąt i wprowadzić tak naprawdę poprawkę. Dlatego musimy się nauczyć od razu bardzo dobrze składać, od razu być złożonym idealnie w linii strzału. I albo się składamy dobrze w linii strzału, albo źle. Więc po złożeniu jesteśmy pewni, że jest dobra linia strzału. Jeżeli nie jesteśmy pewni, wstajemy, składamy się jeszcze raz. Ale to była taka mała dygresja. Natomiast tutaj, więc skoro my nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego punktu, więc nie oszukujmy się na dole, że wprowadzamy tam poprawki 1/10 milimetra, czy jakieś jeszcze inne poprawki, bo nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Za nas jest to w stanie zrobić nasz mózg. My musimy na treningu dostarczyć mu odpowiednią ilość danych w postaci przetrenowanych, stałych elementów zagrań i on za nas będzie robił i podejmował decyzje w ułamku sekundy. Koszykarz, który robi dwutakt, nie zastanawia się, jaka jest odległość do kosza. On go po prostu robi i wychodzi. Jak ktoś nie ma tego wyćwiczonego, to zrobi kroki albo przebiegnie pod koszem. Tak samo jest w snookerze.
Szanowni snookerzyści, jak zauważyliście, bardzo ważny jest solidny trening. Fundament w postaci techniki, która przełoży się na to, że będziemy maszynkami, które będą wykonywały i powtarzalnie tą samą czynność, czyli wyprowadzenie kija jak najbardziej prostolinijnie. Cały ten system, który tutaj Wam starałem się przedstawić, musicie tak wyuczyć, żeby wykonywać to automatycznie. Oczywiście nie możecie się stać niewolnikami techniki i przed każdym strzałem myśleć, co zrobić, jak zrobić. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest, że czasem zawodnik, który przyspieszy swoje tempo gry nieznacznie, o 10-15%, nagle zaczyna grać lepiej, bo włącza się pełen automatyzm. To jest tak jak w innych sportach. Jeżeli ja chcę piłkę podać koledze, to nie biorę pod uwagę jego prędkości, wilgotności powietrza, gdzie on w danym momencie będzie. Po prostu godziny treningu, dziesiątki godzin treningu z nim wyuczyły we mnie, że jeżeli ja rzucę z taką prędkością i z taką siłą, on tą piłkę otrzyma. I tak samo musi być w snookerze. Ja przed strzałem planuję, jak generał, wcześniej co mam zrobić, składam się, wykonuję i idę do następnego zadania. Szybkie podsumowanie i na zakończenie 2 proste ćwiczenia, które można sprawdzić, jak składamy się w linii strzału i ćwiczenie, które dopieszcza składanie w linii strzału. Pierwsza rzecz, powtórzenie. Stajemy znowu w linii strzału, nogi na szerokość ramion dla sprawdzenia kij na środku ciała i teraz składamy się patrząc tylko i wyłącznie na bilę zagrywaną, w tym przypadku bilę niebieską. Składam się cały czas. Mogę przerzucić wzrok raz na bilę białą, pauza, przed strzałem pamiętajcie, pauza i zostanie po strzale, czyli druga pauza. I dopiero wstajemy. Pamiętajcie, nie wstajemy przed strzałem, starajmy się policzyć nawet sobie 101, 102 i dopiero się podnosimy. Bardzo proste ćwiczenie, to jest ćwiczenie rozgrzewkowe, natomiast jest to ćwiczenie na jednej tylko bili, którą gramy. Ja to nazywam linią na ruch i tutaj możemy dopracowywać, uczyć się każdej rzeczy, nad którą pracujemy i na której nam bardzo zależy. To jest tak, biorąc porównanie, to jest jak gdyby nasza taka strzelnica, jak w golfie, czyli driving range, gdzie przychodzimy sobie i walimy po 1000 piłek, żeby się nauczyć dobrze uderzać. Nie wychodzimy od razu na pole, jeżeli chcemy się czegoś nowego nauczyć. Tak samo jest tutaj. Pamiętajcie, człowiek jest w stanie skoncentrować się na 2 elementach na 100%, tylko i wyłącznie maksymalnie. Facet ponoć tylko na jednej, ale skupmy się tylko na 2. Więc jeżeli byśmy dali dodatkowo jakąś inną bilę, gdzie trzeba wbić, znaleźć linię, pozycjonować, to nie uczylibyśmy się w 100% tego, na czym nam zależy, tylko rozbijalibyśmy się na drobne. I teraz pierwsze ćwiczenie na sprawdzenie linii strzału i na dopieszczanie jej. Stajemy w linii strzału, czyli biała do kieszeni i patrzymy tylko na kieszeń. Chcemy wbić tylko i wyłącznie patrząc się na kieszeń. Składam się i wbijam bez patrzenia w ogóle. Co nam to da? To da, że zobaczycie, że składacie się z lewym side'em, z prawym side'em i nie wbijacie bil. Po co to jest? Po to, żeby wyeliminować właśnie tą próbę ludzkiej korekty na dole. My od razu musimy się dobrze złożyć do strzału. Jesteśmy albo dobrze złożeni w 100%, albo w ogóle. Nie możemy robić czegoś takiego, że ja się składam i tu jeszcze troszkę w lewo, troszkę w prawo. A, złożyłem się z lewym side'em, to poprawię. Bo ucieka nam w ogóle cel, a naszym celem jest wbicie bili, więc my musimy zaufać sobie. Jeżeli spędziliście setki, tysiące godzin na poprawnym treningu, zaufajcie sobie, a na pewno to wyjdzie. Jeszcze raz. Linia strzału odnaleziona. Składam się patrząc tylko na bilę, na kieszeń, nie na bilę, zagrywam i naprawdę sami zobaczycie,
I patrzcie się do samego końca, jak zagrywacie, ale patrzcie się tylko i wyłącznie na kieszeń. Naprawdę gwarantuję Wam, że wbicie wszystkich bil do kieszeni czysto będzie dużym wyzwaniem. A to znaczy, że nie składacie się idealnie w linii strzału. To jest pierwsze ćwiczenie, które możecie sobie wykonać. Oczywiście w linii na ruch możemy też inne elementy trenować. Możemy trenować krótkie odciągnięcia, długie odciągnięcia, czyli jeżeli chcę zmienić swoją technikę i zmieniam na krótkie odciągnięcia, to składam się i trenuję te strzały. Krótkie odciągnięcie, pauza, zagranie, zostaje. Następny strzał wykonuję na przemian z długim. Równe, wszystkie ładne, równe, długie odciągnięcia, pauza i bach. I zostanie po strzale. I tylko na takiej linii mogę w pierwszym etapie sobie to przyswoić. Później przekładam to na łatwiejsze ćwiczenia, ale zaczynajmy zawsze od czegoś łatwego. Musi być gradacja ćwiczeń. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest zwykła linia. Oczywiście możecie sobie ustawiać z czasem trudniejsze ćwiczenia, ale zwykła linia bez patrzenia na białą. Spróbujcie. Ustawcie tą linię, zagrajcie każde ćwiczenie i ani razu nie spójrzcie na białą. Nie bójcie się, że będziecie mieli problem z pozycjonowaniem, bo bardzo często zawodnicy, z którymi współpracowałem, mówili, ale ja nie będę mógł pozycjonować, źle mi będzie. Spróbowali i nagle się okazało, że już w pierwszym czy w drugim podejściu pozycjonowali nawet lepiej niż z patrzeniem na białą. Dlaczego? Bo robi za nich to podświadomość i oni skupiają się tylko na linii i na wbiciu. Nie szukają punktów. Spróbujcie tak zrobić. Weźcie do pomocy kolegę, żeby kontrolował Was, czy na pewno nie patrzycie na białą, bo jest ciężko się tego oduczyć, ale naprawdę warto. Oczywiście nie mówię, że tak macie grać, ale dla dopieszczenia, znajdowania tej linii strzału i składania się idealnie w linii strzału jest to dobre ćwiczenie uzupełniające, które można sobie zrobić na początku treningu jako dobrą rozgrzewkę lub wpleść to w tygodniowy trening. Zobaczycie, naprawdę będzie dużo lepiej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do następnych odcinków. Subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę i zapraszam na następny odcinek. Pamiętajcie, bez patrzenia na białą.